Witam was serdecznie. Nigdy nie mówiłem takiego słowa jak mega. Do momentu, aż wszyscy zaczęli mówić to słowo, no i ja też zacząłem, czyli poleciałem za trendem. Natomiast obiecuję wam, że nigdy nie wstawię tutaj filmiku o treści nie mów tak, tylko mów tak. Dlaczego? Ponieważ uważam, że często te słowa są zbyt formalizowane. Widząc jeden przymiotnik typu amazing, który jest naturalnym jakby wyrazem ekscytacji, jest zastępowany jakimiś niepotrzebnymi, przeformalizowanymi słowami, które w ogóle nie występują w języku angielskim. No i często jedna osoba kopiuje od drugiej, więc jakby ta historia jest na pewno też wam znana. Dlatego też postanowiłem, że przygotuję 25 mega popularnych zwrotów, które na pewno wam wpadną w ucho i są wykorzystywane, myślę, na co dzień. Ilość słów w mojej kolekcji, jaką do tej pory zgromadziłem przez te wszystkie lata, screenshoty, obrazki i tak dalej, jest naprawdę niezliczona, ale chcę być w tym bardzo, bardzo selektywny. I oczywiście jest to pierwszy filmik tego rodzaju, dlatego chciałbym wiedzieć, co na ten temat sądzicie, czy chcecie więcej takich filmików. No i zaczynamy. Pierwszy bardzo popularny zwrot, scare the shit out of me. Co to oznacza? Przestraszyć kogoś. Może nie wchodźmy w słowo to, które właśnie zaznaczam. Generalnie jakby możemy je przedstawić, myślę, na 3 takie dodatkowe sposoby, czyli scare the living shit, scare the absolute shit i tak dalej. Oczywiście myślę, że ten absolute też możemy sobie zmieniać na różnego rodzaju przymiotniki, natomiast to słowo będzie tutaj występować cały czas. Zamiast tego słowa możemy również powiedzieć the hell albo the crap out of you. Należy tutaj tylko zwrócić uwagę na to, że są tutaj osoby, więc zaimki będą po prostu wymieniane. Czyli na przykład mamy zdanie he scared the shit out of me, czyli oznacza, że on mnie po prostu przestraszył. I szybko przykład. You did scare the hell out of some pigeons, though. Though oczywiście oznacza aczkolwiek, pigeons, gołębie. I tutaj mamy takie wyrażenie jak you did scare, czyli oznacza, że ty mnie wystraszyłeś. Jeżeli bo moglibyśmy powiedzieć you scared the hell, ale oczywiście tutaj jest did, jako że akcentujemy dane zdanie, więc wtedy you did scare the hell. Czyli on chce podkreślić po prostu, że faktycznie przestraszył te gołębie. No to posłuchajmy. You did scare the hell out of some pigeons, though. Następne wyrażenie to it albo that escalated quickly, czyli to oznacza, no jest to słowo jakby pochodzące od eskalacji, czyli na przykład eskalacja problemu, czyli że coś w bardzo szybkim tempie eskalowało, czyli urosło do pewnego stopnia, coś zmieniło tempo, zmieniło, nie wiem, kierunek sytuacji. No i zobaczmy przykład. I am not sure how it escalated so quickly. I'm not sure how it escalated so quickly. I następne wyrażenie to it caught him off guard. Opowiem wam, jak ja to rozumiem. Guard generalnie to jest straż albo stać na straży. I to oznacza generalnie surprise. I teraz jak to zrozumieć? No jeżeli ktoś jest na straży, czyli tak jakby trzyma wachtę, jak to się mówi, to jeżeli ktoś stracił, powiedzmy, nie wiem, orientację, czy gdzieś się zapatrzył, czy coś takiego, to wtedy możemy powiedzieć, że it caught him, czyli on go złapał jakby bez tego bycia na straży. Czyli po prostu stracił albo orientację, albo gdzieś się popatrzył, czy coś takiego i go po prostu zaskoczył, czyli jak to się mówi, wziąć kogoś z zaskoczenia. I oczywiście tutaj też do tego zachęcam, żeby uczyć się słówek, które mają jakieś znaczenie, dochodzić jakby do genezy tego znaczenia tego słowa, bo wtedy właśnie jesteśmy w stanie zrozumieć. Wydaje mi się z tego, co z moich obserwacji, jakby każde, no nie wszystkie, ale większość tych słów jesteśmy w stanie zrozumieć właśnie przez kontekst. Dlatego też ja często słowa pamiętam z kontekstu i pamiętam ich genezę, skąd one pochodzą, z czego to się wywodzi, a nie na zasadzie, że jest Polak, który mówi na przykład gard sobie skojarz powiedzmy z garnkiem, czy coś takiego. Po prostu, nie wiem, przykładowo facet, który ma garnek na głowie i stoi na straży. No, ja tego nie kupuję, natomiast nie chcę też tego negować. Każdy ma jakiś sposób na naukę. Następne wyrażenie to low-key. Low-key oznacza, ja sobie tutaj już pozwoliłem napisać secretly obsessed albo chill. Chill oznacza taki bardzo luźny, czyli bez stresu i tak dalej.
Czyli na przykład możemy powiedzieć, że nie wiem, to będzie jakaś taka luźna impreza czy coś takiego, albo to będzie jakieś takie luźne spotkanie, czyli możemy powiedzieć na przykład, nie wiem, I'm gonna have some low-key meeting, czyli po prostu będę uczestniczyć w jakimś tam takim luźnym spotkaniu bez żadnej presji. Oprócz tego low-key oznacza również secretly obsessed, czyli to jest coś na zasadzie, że jakby jesteśmy zafascynowani czymś, ale nie chcemy tego pokazywać. Dlatego wtedy możemy na przykład powiedzieć, nie wiem, I low-key like it. Czyli na przykład podoba mi się to, natomiast nie chcę tego pokazywać. Jestem taki bardzo, bardzo skryty w tym i tutaj właśnie mówimy, jeżeli mówimy o skryciu, no to tutaj keep it secret albo keep a secret, wiadomo o co chodzi. No i warto tutaj wspomnieć oczywiście o różnicy, no bo a low-key party oznacza, że to jest jakby przymiotnik, natomiast I low-key like it funkcjonuje jako przysłówek. Na przykład lubię to, ale nie chcę pokazywać, że to lubię. No i tutaj oczywiście przykład. Naturally, Vivian, and I will be there to greet her, but let's keep it low-key, shall we? Low-key, czyli oznacza, że jakby trzymajmy to w sekrecie, czyli będę tam, aby ją pozdrowić, przywitać, ale jednak zachowajmy to w sekrecie. Czyli nie róbmy z tego jakiegoś wielkiego halo. To myślę wyrażenie każdy zna, albo przynajmniej większość. I'm sick of it, czyli po prostu mam tego dosyć. I'm sick of doing this. Tutaj w formie czasownika, no bo bardzo często uciekamy do tego it. Jeżeli chcemy czasownik, po każdym przysłówku w angielskim wstawiamy ing. I wtedy mamy czasownik, czyli po prostu mam dosyć robienia tego. I'm sick of thinking about this, czyli mam dosyć myślenia o tym. No i oczywiście przykład, bardzo royal. Yes, and I am sick of it! I kolejne, czyli 6. Nothing gets past the boss, czyli jakby nic nie umknie szefowi. Past to jest obok. O get już mówiłem. Get ma tutaj związek z mobilnością, czyli z poruszaniem się z jednego miejsca na drugie, czyli nic po prostu nie umknie obok jakby szefa. Czyli żeby trochę łatwiej zrozumieć, there are people walking past the street. Oznacza, że są ludzie idący obok drogi. No i szybki przykład. Nothing gets past me. Nothing gets past me. Czyli jakby nic mi nie umknie. I kolejne. Don't let it flop. Flop to jest oczywiście jakby walnąć o ziemię. Nawet słychać to p, flop. Walnąć o ziemię, uderzyć. Natomiast jakby geneza tego słowa pochodzi od generalnie wysyłania filmików do internetu. Czyli na przykład don't let it flop, czyli nie pozwól temu jakby skończyć się fiaskiem. Mieć nadzieję, że ten po prostu film powiruje tam daleko i wszyscy go obejrzą i tralala. Ale oczywiście jeżeli popatrzymy na to na kontekst na przykład biznesowy, jeżeli ktoś pracuje nad jakimś projektem, to również możemy powiedzieć don't let it flop, czyli oznacza, że po prostu żeby ten projekt zakończył się sukcesem, a nie porażką. Więc wszystko w zależności od kontekstu oczywiście. Tutaj taka inna forma źródła. Generalnie tak jak mówiłem o TikTokach, tak, ale myślę o YouTubach, o wszystkim jesteśmy w stanie to powiedzieć. When they work hard on a video, but it doesn't get any likes, czyli jeżeli oni pracują jakby ciężko na filmie, nad tym filmem, ale nie dostaje żadnych lajków. No i tyle. Czyli żeby nie zakończyło się porażką. I następne wyrażenie, get cracking albo we've got to crack on, oznacza generalnie kontynuować, czyli zabierać się jakby do roboty. Tutaj jest takie wyrażenie właśnie get cracking. Ja o tym mówiłem w odcinku 19, tutaj Wam zaznaczyłem. Chodzi o to, że to jest łączenie get z czasownikami, czyli z ing. Bardzo fajna forma tworzenia w ogóle zdania i myślę, że to jeżeli ktoś chce fajnie brzmieć, no to można coś takiego również zastosować. Wtedy łączymy to z czasownikami. Generalnie crack on albo get cracking oznacza kontynuować. Crack pochodzi od słowa rozłupywać, czyli rozłupujmy to dalej, jakby dojdźmy powiedzmy do sedna, do jądra czegoś, nie wiem, tak sobie zawsze to tłumaczyłem na podstawie jajek, czyli crack an egg, czyli rozłupać jajko. Ok, spadaj. I przykładowy filmik, czyli oh well, you'd better get cracking, czyli jakby lepiej, żebyś już zaczął, kontynuował, rozłupywał to, dobierał się do tego, zakasał rękawy i tak dalej.
I kolejne wyrażenie dla Was, spread good vibes, czyli jakby rozprzestrzeniaj dobre wibracje, dobre emocje, bądź pozytywny. Spread pochodzi od słowa jakby rozprzestrzeniać, czyli wyobrażamy sobie, nie wiem, bakterie, wirusy czy coś takiego. Oczywiście coś może być rozprzestrzeniane przez coś, czyli na przykład jeżeli jest wiatr, który roznosi jakieś tam bakterie, zarazki i tak dalej. Więc spread good vibes, jakby rozprzestrzeniaj albo przekazuj dobre wibracje. No i może znowu dla odmiany jakaś strona. Spread good vibes, jest dużo przykładów. Gra. Kolejne popularne wyrażenie to he's always trying to sneak up on me albo sneak stuff. Co to oznacza? Sneak up on somebody oznacza podkradać się albo skradać się na kogoś, czyli tutaj znowu będziemy zmieniać osoby, czyli zaimki, natomiast sneak stuff oznacza podwędzić coś, czyli robimy to trochę tak, jakbyśmy takim ukradkiem coś starali się podwędzić, coś, nie wiem, zakraść na kogoś. No i mamy też ostatecznie przymiotnik, jakim jest sneaky, czyli podstępny. I przykład. Dad, you shouldn't sneak up on people like that. Czyli tato, nie powinieneś się tak skradać na ludzi. Dad, you shouldn't sneak up on people like that. I kolejne. He has a bit of an attitude. Czyli on ma taki charakterek. Nie da się mu tak łatwo wszystko wmówić. Jest pyskaty. I attitude to jest zachowanie. Natomiast a bit to jest taki trochę, czyli on ma trochę takiego zachowania. Bardzo dziwnie to po polsku brzmi, po angielsku it works. I przykład. You know, Rob, this girl has a bit of an attitude. Rob, this girl has a bit of an attitude. Czyli jest taka charakterna. Jedźmy dalej. Take the piss out of something, somebody, about something albo somebody i take a piss. To oznacza wyśmiewać się. Ale oczywiście chciałbym tutaj nawiązać do tego, że w brytyjskim I'm pissed oznacza drunk i to na pewno każdy słyszał, myślę jako przypomnienie. OK, I'm pissed off jako angry, czyli w British English i oczywiście amerykański I'm pissed albo pissed off. Jest tutaj w ogóle też ciężko jakby tutaj zrozumieć genezę tego słowa, ponieważ tutaj jest oczywiście, nie wiem, być zalanym, czyli w sensie, że drunk, no ale oczywiście to jest też siusiu. Natomiast take a piss to też jest siusiu, ale take the piss out of something już oznacza wyśmiewać się, więc wow. Like, I don't get it, bruh. I szybki filmior. Why do you feel the need to take the piss? Dlaczego jakby czujesz potrzebę, aby się wyśmiewać? Why do you feel the need to take the piss? To wyrażenie naprawdę jest popularne. He didn't even flinch, czyli nawet się nie wzdrygnął. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś nas, nie wiem, jest ciemno w pomieszczeniu i ktoś wyskakuje i mówi "Ła!", tak? I jesteśmy przerażeni, więc wtedy na przykład ktoś może powiedzieć he didn't even flinch, czyli nawet się nie wzdrygnął, nawet się nie przestraszył, nie ruszył się. To właśnie oznacza. Natomiast flinch może też być w kontekście mentalnym. Natomiast słowo, które było kiedyś bardzo popularne, było cringe, czyli też wzdrygać się, ale w sensie fizycznym. Czyli tutaj mamy physical, a tam mamy mental. No i filmik krótki. I showed that to real police, they didn't even flinch. Czyli pokazałem to jakby prawdziwej policji i nawet się nie wzdrygnęli, czyli nawet jakby nie zareagowali na to. Showed that to real police, they didn't even flinch. Tak, do tego słowa, raczej wyrażenia, zawsze stosujemy słówko push, czyli jakby strącić albo zepchnąć. Native będzie używał właśnie knock over. Czyli jeżeli coś strąciliśmy, właśnie używamy tego słowa, czyli wyobraźmy sobie sytuację w sklepie, nie wiem, strącamy jakiś słoik i wtedy mówimy oh, I'm sorry, I knocked over a jar of marmalade. Czyli strąciłem na przykład słoik jakiegoś tam dżemu. Okej, tu nawet ja się zaśmiałem, ponieważ to zdanie jest dosyć specyficzne. I will not lay out all my cosmetics for you to knock over. Czyli jakby nie rozłożę kosmetyków wszystkich moich po to, żebyś je mógł później strącić. Kto się zaśmiał, ten się zaśmiał.
I następne, moi drodzy, slide into DMs. Slide generalnie to jest ślizgać się, czyli tak jakby wślizgnij się w moje wiadomości, ponieważ skrót od DMs to jest direct message. No oczywiście S świadczy o liczbie mnogiej. Czyli jakby wskoczyć w jakąś wiadomość i po prostu ją przeczytać. Ta sytuacja może nastąpić na przykład, kiedy ktoś chce się spotkać i po prostu jakby ślizgnij się w wiadomość, czyli jakby napisz zwyczajnie do mnie. No i na przykład, jeżeli wyobrazimy sobie, powiedzmy, tego typu mema, slide into your DMs like, czyli tak wygląda właśnie, jak wślizguję się w twoje wiadomości, czyli jakby wysyłam ci wiadomość, no to możemy być dosyć zaskoczeni. Kontynuując, mamy następne, czyli walk in on somebody. Bardzo często to słyszę w sytuacji, kiedy na przykład ktoś coś robi w pokoju albo w jakimś, nie wiem, biurze, gdziekolwiek i ktoś nagle wchodzi, widząc, że ten ktoś na przykład coś wykonuje, czyli jakąś czynność. I po prostu mamy ojej, nie wiem, jakaś żenada nastąpiła albo zobaczył jakieś po prostu zdjęcia, których nie powinien, albo zobaczył nas w dosyć niezrozumiałej pozycji. Może do meritum. I jeszcze oczywiście walk into my room, czyli to into, a przypominam into, onto, czyli onto jakby wskoczyć na coś, wejść na coś, natomiast walk into my room wtedy pokazujemy, że jakby wchodzimy do środka czegoś. Natomiast walk in on somebody, walk in oznacza wejść do środka, ale on somebody jakby wpadamy na kogoś. Skoro już mówimy o pozycjach, no to mamy tutaj takie zdanie speaking of which. Speaking of which to jest takie wyrażenie, czyli mówiąc na przykład odnośnie tej osoby, czyli powiedzmy rozmawiamy w tym wypadku, tak jak tutaj rozmawiamy o rodzicach i oni sobie dodają speaking of which, czyli jeśli chodzi o tych rodziców, czy kiedykolwiek, did you ever walk in on our parents doing it, czyli czy kiedykolwiek, to są najzwyczajniej bracia, czyli czy kiedykolwiek wszedłeś albo jakby wszedłeś w momencie, kiedy nasi rodzice to robili, czyli nasi rodzice robiący to. Speaking of which, did you ever walk in on our parents doing it? No chyba jedno z najprostszych wyrażeń do tej pory. Let it sit. Mnie to zawsze kojarzyło się z gotowaniem. Czyli na przykład wyobrażamy sobie, robimy ciasto i po prostu odkładamy je na blat i mówimy let it sit, czyli niech to sobie tam posiedzi, niech to urośnie i tak dalej. Oczywiście warto zerknąć trochę albo pomyśleć trochę szerzej. Wyobraźmy sobie na przykład magazyn i chcemy powiedzieć, że w danym magazynie, w danym miejscu gdzieś tam składujemy pewnego rodzaju rzeczy i mówimy niech to sobie tutaj posiedzi, czyli let it sit for a while, czyli niech to sobie tutaj posiedzi przez jakiś czas. No i już tutaj chcę udowodnić od razu, że to wyrażenie jest bardzo uniwersalne. Mamy tutaj let that sit for 2 minutes, pumpkin, I'll be right back. Pumpkin to jest takie skarbeńku, skarbie. Let that sit. No co to może oznaczać? No tutaj kobieta, nie wiem, to może chodzi o make-up, może chodzić o włosy, może, no włosy to raczej nie. Myślę, że make-up, bo tutaj nie wygląda jakby była farbowana, nieważne. Let that sit for 2 minutes, czyli pozwól temu odpocząć, nie wiem, na twojej twarzy. Let that sit for 2 minutes, pumpkin. I'll be right back. I mamy kolejne wyrażenie, które myślę, że jest dosyć fajne, ponieważ są tutaj 2 słowa. W ten sposób jesteśmy w stanie określić, że ktoś po prostu wpadł w furię, stracił kontrolę. Darren storms the supermarket, czyli oznacza po prostu, że rozwala supermarket. I he is raging. Rage to jest generalnie jakby wściekłość, rage albo furia. I no myślę, że też można powiedzieć fury, ale będziemy używać tego jako he is raging. No i czyli storm jako czasownik, jako burza, czyli rozwalać, niszczyć i oczywiście rage od furii, czyli wpadł w furię. Tym razem mamy Casino Royale. You stormed into an embassy, czyli oznacza, że jakby wtargnąłeś, ale w taki sposób, że po prostu rozwaliłeś tą ambasadę. You stormed into an embassy, czyli po prostu wtargnął do środka, porozwalał wszystko i pożegnał się. No i tutaj mamy na przykład 2 wyrażenia. Jedno dotyczy walki, a drugie dotyczy brzucha. A tremendous battle is raging in France and Flanders, czyli jakaś tremendous oznacza ogromny, czyli ogromna walka toczy się tutaj zaciekle, wszystko rozwalają dookoła in France and Flanders. Natomiast tutaj znalazłem coś o brzuchu, czyli no Tweety,
I'm so hungry, I'm so hungry, my stomach is raging, czyli mój brzuch jakby sieje spustoszenie, wszystko dookoła się kręci. Ten czasownik też przykuł moją uwagę, dlatego już mówię. Dump, czyli tak zwany śmietnik. Take a dump oznacza załatwić potrzebę, tak samo jak have a dump, ale również dump oznacza rzucić coś. Możemy rzucić kogoś, możemy pozbyć się pracownika, czyli dump oznacza porzucenie czegoś. I też często na przykład jest sytuacja, kiedy, nie wiem, rzucamy coś na ziemię, rzucamy coś, nie wiem, do jakiejś miski, czy coś takiego, znowu jakieś gotowanko i ciepnęliśmy to po prostu do michy, niech to się tam robi i tak dalej. Więc jest tego trochę, ale myślę, że też kręcimy się wokół tego samego kontekstu. No i tutaj krótki filmik standardowo, czyli this case got dumped on my desk. O tym got dumped już mówiłem. To jest przymiotnik, który łączymy z get. This case got dumped, czyli po prostu ta sprawa została rzucona na moje biurko. Got dumped on my desk. Tak, a tutaj jeszcze jedno wyrażenie, o którym już mówiłem. The day I turned 21. Tutaj mamy I turned 21, czyli dzień, w którym skończyłam 21 lat. I looked at myself, czyli spojrzałam na siebie w lustro. And said just face it, czyli powiedziałam, żebyś się z tym zmierzyła. Face it, czyli stań twarzą w twarz. She dumped you, czyli ona cię rzuciła. The day I turned 21, I looked at myself in the mirror and said, just face it, she dumped you. I kolejne, czyli tell off. Tell off oznacza zbesztać kogoś. I tutaj mamy being told off by one of my mom's customers, czyli jakby będąc zbeszczanym przez jednego z moich klientów mojej mamy. I told him off oznacza, że po prostu zbesztaliśmy go, czyli na przykład ktoś coś źle zrobił i wtedy punktujemy. No i tutaj króciutko. She told her off. Dad never did that, czyli ona zbeształa ją, tata nigdy tego nie zrobił. She told her off. Dad never did that. No to słowo wydaje mi się, że każdy zna, ale nie wiem, czy wiecie, ten czasownik pochodzi od zażynania smoków. Czyli nie mówię tutaj o rzucania kamieniami w dinozaury, tylko rzeczywiście takich prawdziwych, wściekłych smoków. I tak czy inaczej, to słowo występuje bardziej, myślę, w jakichś młodzieżowych filmach, na pewno je znajdziecie. Instagram, Facebooki, TikToki, to wszystko, tam będzie słowo slay. Jak to działa? Pozwoliłem sobie na internet znowu, czyli tutaj mamy napisane you're slaying it. Czyli co to oznacza? No jest to zdecydowanie jakiś kontekst kobiecy, no chyba że mówimy o facetach, którzy lubują się w takich kontekstach kobiecych. You're slaying it oznacza, że niszczysz to, w sensie radzisz sobie, po prostu jesteś the best, tak? Czyli jesteś najlepszy, wymiatasz, koniec. A to prawie, że brzmi jak takie typowo polskie powiedzenie sometimes you slay the dragon, sometimes the dragon slays you. I ostatnie, moi mili, it weighs me down. Generalnie słowo weigh oznacza ważyć, czyli jeżeli będziemy się ważyć albo będziemy coś ważyć na lotnisku gdziekolwiek, to używamy właśnie słowa weigh it, czyli zważ to. Natomiast oczywiście warto tutaj przypomnieć, że waga to jest weight i to stwierdzenie it weighs me down oznacza, że ta ciężkość tej sytuacji, czyli ten problem po prostu sprowadza mnie na dno. A ten film bardzo polecam, jest bardzo śmieszny, The Boss. I took nothing, made it into something and didn't let anybody weigh me down and got out of there when the money was right. Czyli I took nothing, jakby nic nie przedsięwzięłam, tak bym to przetłumaczył, made it into something, czyli jakby z tego niczego zrobiłam coś i didn't let anybody weigh me down, czyli nie pozwoliłam na to, żeby ktoś mnie sprowadził na dno and got out of there, czyli wydostałam się stamtąd when the money was right, kiedy pieniądze się zgadzały. No typowa szefowa, ale myślę, że takie zdanie na sam koniec tego filmiku będzie całkiem fajną wisienką. Troszkę mnie to kosztowało i teraz powiedzcie mi proszę, czy taka treść filmików odpowiadałaby wam? Czy chcecie tego typu wyrażenia, bo tego mam mnóstwo, natomiast tak jak powiedziałem, chcę naprawdę dobierać je bardzo fajnie, żeby to rzeczywiście były słowa, które używa się w obecnym czasie i
No, mamy być na bieżąco, zdecydowanie. Jeśli tak, proszę zamieśćcie taki komentarz albo po prostu dajcie mi znać gdziekolwiek i słyszymy się następnym razem. Dzięki, trzymajcie się, hej!